Ja już wstałem, ogarnąłem się, wypiłem kawusię z rana i się trzeba brać za robotę. Już wam pokazuję, co sobie wymyśliłem. Dobra, idziemy. Jest moja. Ale tak jak mówiłem, musiałem drzwiczki i górny blat zdjąć. Dobra, teraz to zamontuję. Teraz to zamontuję i ustawię tak jak ma być. Dobra. Dobra, cyk. I tylny blat. Cyk. A nie, jeszcze nie tak szybko. Powiem wam, że teraz te lodówki to jest... są robione chyba z puszek po paprykarzu. To wszystko jest tak cienkie, tak lekkie, że to jest... to szok. Tak. Ojej, ojej, ojej. Jeszcze dzieje. Jedna była tu.
żeby nie to okno, to nie wiem. To by chyba poszło do zwrotu. Może nie to, że okno, tylko to, że była możliwość zdjęcia blatu i drzwiczek. Bo tak by była kaplica. Normalnie. Skoczyło. Ja pierniczę. No nie, no nie. Magnes muszę. Ale dziurki mają, niech ich gwóźdź. Kopnie. Dobra. Zaślepki. Raz. Raz. No. I teraz, panie i panowie, proszę bardzo. Yes. Yes. Tak. A po co ta jest potrzebna? Czy to jest zapasowa, czy jak? My jej nie potrzebujemy na razie. Na razie dwie nam starczą. Dobra, to tą się odłoży na bok. Kłównik. Dobra. Tada! Jest lodóweczka. Teraz tylko trzeba, wiecie co? Widzicie to? Trzeba zrobić coś z tym materacem, bo jest za długi. Trzeba go jakoś skrócić albo coś.
Airfryer może tutaj sobie być. O. I co tu jeszcze może sobie być? Nie wiem. Mleko do lodówki pójdzie. No nie wiem. Nie wiem. Kasia przyjedzie, to w każdym razie jest. Pokażę wam. Tak się prezentuje i gra muzyka. Wiem, co będę robił w oczekiwaniu na kuriera. A mianowicie dobiorę się do tej rury od studni, bo też dzisiaj ma przyjść zawór zwrotny na rurę. Będę chciał coś pokombinować, chociaż mam mieszane uczucia co do tej studni, ale chcę zmierzyć, czy jest w rurze, na jakim poziomie jest lustro wody. Bo z tego co wiem, zawór zwrotny na dole jest przy koszu ssącym, ale jest uszkodzony. Jest po prostu prawdopodobnie zardzewiały w cholerę i obrośnięty czymś i ta woda z tej rury ucieka, nie trzyma. Ale musi tam być po prostu woda. I chcę spuścić na sznurku jakiś ciężarek i zobaczyć, jaka to jest głębokość. Czy woda jest po prostu, stoi poziom wody na 7 metrach, czy na 10, czy na 15. Bo to i tak muszę zrobić i tak. Bo prawdopodobnie będę musiał bić nową studnię. Szerszą, dużo szerszą, bo teraz jest rura jednocalowa, wbita w ziemię gdzieś w latach 50. I ona jest obrośnięta już bardzo. A ja bym chciał mieć ujęcie już lepsze i normalną rurę studzienną 125. A poza tym tutaj w tym miejscu i tak ta studnia będzie przeszkadzała, bo to czasami trzeba ją serwisować, nie serwisować, a w tym miejscu właśnie będzie wiatrochron. I ona koliduje z fundamentami od wiatrochronu. Dobra, szykuję sznurek, jakieś materiały, odsłaniam to i czekamy na kuriera i coś grzebiemy. Mamy rurkę, ale tu nie ma trochę miejsca za bardzo. Musimy stary. Aha. Cała rura się odkręca. Dlaczego? Kurne. Nie chcę całej rury odkręcać. Ja nie chcę całej rury odkręcać. O, i znowu problem. Muszę jakoś zrobić. Tu trzyma. Na tym kolanku trzyma mocno. I teraz muszę to jakoś zrobić. A nie mam takiego klucza hydraulicznego drugiego. Jak nie urok, to już nie powiem co. No dobra, trzeba będzie to sposobem wziąć. Jakimś. Dobra, tu trzymamy. Tu muszę jakiegoś pręta takiego znaleźć i próbować to kręcić.
Bo to mi się wydaje jest na pakuły i na jakąś farbę. Jak nie pójdzie tak, to będę to musiał niestety oblać benzyną i trochę rozgrzać, podpalić. A może palnikiem się uda. No zobaczymy. Idę szukać jakiegoś pręta. Dobra, mam pręta. Mam kawałek pręta. Ale tu jest kuźwa, no, za mało miejsca na mnie. Dupa blada. I teraz. Ja nie mam trzeciej ręki, kurde. Ten klucz pamiętacie? Chyba nie pamiętacie. Znalazłem go tutaj. Tutaj jak kopałem to, leżał w ziemi. Nie wiem, czy ma jakieś oznaczenia. Tutaj ma coś, ale nie wiem, czy to jest polski klucz wyprodukowany w Polsce, czy niemiecki, ale trochę zardzewiały, w dobrym stanie. Troszkę go naoliwić. O, za bardzo nie chodzi pewnie, ale trochę tam chodzi. Tak nie wejdzie. Oj. Spróbujemy użyć go jak młotka. Aha. Nie, tu jest stanowczo albo za mało miejsca, albo jestem kuźwa za duży. Jak tego dziada tutaj odkręcić? No, trzeba będzie chyba szpadel wziąć i to podkopać, no bo nie, okręca się. Okręca się. Cała rura się okręca, a nie chcę, żeby się okręcała. Ta rura ma zostać w środku. Oj, 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 oj. Jeszcze deszcz pada. To jest wszystko przeciwko mnie się obraca. A dzisiaj jest dopiero poniedziałek. No dobra, będę myślał coś innego. Dobra, pora wziąć się za bardziej radykalne rozwiązania. Także nóżką zablokować. Nie. Jeszcze bardziej. Nóżką zablokujemy.
Aha. Nie ma to jak młotek. Poszło. Jest. Otwarta droga do... O, patrzcie jak kiedyś to robili. Normalnie masakra. Tyle paku tutaj dane, że jak to miało tutaj ciągnąć? Dobra. Mamy rurę. I teraz musimy coś tam spuścić do środka i sprawdzić, czy jest tam mokro, czy nie. Musi być mokro, na pewno jest mokro. Tylko na ilu centymetrach, metrach? Zobaczymy. Dobra, mamy śrubkę i spuszczamy. I słuchamy. Aha. Nie wiem, czy słyszycie? Jest woda. Lustro wody. Dajmy na to metr, 2 metry. Na 2 metrach? Na 2 metrach. Na 2 metrach to jest woda gruntowa. Kurny deszcz mi pada na plecy. No dobra, a spuścimy do samego dołu. Jak się da. Na ilu jest ten smok? Co? Panie kochany, to jest wielka lipa. Albo ta rura jest tak zarośnięta mocno, albo nie, chyba zarośnięta mocno jest i po prostu kantuje ją ta śruba w dole. No. Dupa dupiasta, jak to mówią. Trzeba nową studnię bić, niestety. Woda jest na 2 metrach, ale o, widać po sznurku. To jest woda podskórna, tak zwana. Nadaje się tylko prawdopodobnie do podlewania. A wiem z portalu Geologia, że pod nami jest duże jezioro. Ma 390 km² powierzchni. I tutaj w naszej miejscowości jest jedno z głównych ujęć wody dla gminy. I jest woda czerpana z 14,5 metrów. To jest woda przeznaczona dla spożycia, bo są dostępne wszystkie parametry tej wody. Oraz w miesiącu są badane i publikowane w internecie. Także tutaj woda jest na pewno. No dobra. Wiem, co robić. Na razie uruchomię tą studnię. Przepompuję trochę tej wody. Zobaczę, może jakaś gospodarcza zacznie czysta lecieć albo coś, to będzie. Zrobię zapasy. A trzeba będzie myśleć o nowej studni. Widzicie, ile tego tutaj jest? Tych cegieł.
Całe cegły. Tutaj widocznie był chodnik taki do domu. To wszystko jest poprzykrywane. No dobra, nie ma co. Całe plecy mam mokre przez to. A co robi żona? Żona jest w Niemczech i wraca z pracy. I przy okazji wejdzie sobie zobaczyć na piękne kwiatki w ulubionej kwieciarni. Witam serdecznie w nowym vlogu. Jestem w mojej, albo raczej przed moją ulubioną kwieciarnią i tak zaglądam, co jest ciekawego. Mam taki trochę uraz do goździków z dzieciństwa, bo wtedy były tylko goździki wszędzie, ale już mniej jak kiedyś. Już teraz mogę normalnie kupować, one są bardzo też trwałe, więc warto kupować. Frezję uwielbiam też bardzo. Co my tu mamy jeszcze? Myślę, że te róże i te róże są obrane z przednich liści. No nie wiem, trochę dziwnie wyglądają. Często ubierają liście, nie liście, tylko płatki. Jak się takie brzydsze robią, bo te takich nie mają. Te też są ładne, ale nie wiem jak się nazywają. Za 3,85, ale one są niestety nietrwałe. Tak, moi drodzy, teraz już wizualnie Was witam serdecznie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, Wojtek tam, ja tutaj. Przez jakiś czas tak jest, wiecie sami o tym. Wydaje mi się, że mój głos jest troszeczkę już lepszy. Trudno powiedzieć, co to jest, ale utrzymuje się jakiś czas. W sumie to nie jest tak długo, może Wy we vlogach myślicie, że to strasznie długo trwa, ale w sumie nie. Troszkę ponad tydzień, może tydzień, jeden dzień, w sumie 8 dni, więc chyba nie jest jeszcze tam, nie ma tragedii. Jestem w domu, zrobię sobie coś na obiad. W sumie to jeszcze nie wiem co. Dostałam jabłka od koleżanki w prezencie, takie wiecie, z działeczki, więc może przydałby się jakiś nie serniczek, źle mówię, nie serniczek, tylko jabłecznik, ale Wojtka nie ma. Jak Wojtka nie ma, to nie bardzo mi się opłaca robić jabłecznik, bo on najwięcej tego jabłecznika jakby zje. W związku z tym powiem szczerze, że nie wiem, może jakiś mus zrobię z tych jabłek. Mus zawsze można wsadzić, słuchajcie, do słoika i potrzymać trochę i potem zrobić właśnie jabłecznik, jak już mąż wróci, jakby można tak myślę zrobić. Moi drodzy, pogodę mamy, jest sucho. Najpierw było upalnie, było tak upalnie, zresztą sami wiecie, bo u Was też takie, w Polsce były też takie straszne upały. U nas najpierw, potem w Polsce, tutaj w Niemczech i w ogóle we Francji, tutaj wszyscy naokoło te kraje miały takie straszne upały. Teraz to przeszło, zrobiło się chłodniej, bardzo przyjemnie wręcz się zrobiło, ale jest bardzo sucho. Człowiek wiecznie niezadowolony, nie? No ale woda jest potrzebna, jakby nie było. Podlewam jatę w tej chwili. Podlewałam przez tydzień ostatni, nie przez tydzień, przez 3 dni, 2 razy. Także tak co 3 dzień trzeba podlać, konkretnie cały teraz, bo inaczej nam te kwiatki padną, natomiast hortensje mi padły prawie, bo myślę, że one się podniosą i one w przyszłym roku normalne będą, natomiast niestety pokażę Wam później, jak wygląda ogródek, w sensie ten mały mój na tarasie. No są jakieś małe szkody po tych upałach, ale myślę, że dużo większe szkody są u tych, co w Polsce były ostatnio te takie wielkie burze i że tak powiem, drzewa pościnało jak zapałki. Moi drodzy, obrócę Was na chwilę i pokażę Wam coś. A mianowicie zrobiłam sobie herbatki. Będę sobie dzisiaj herbatkę sączyć. I to są właśnie te jabłka, które dostałam. To jest takie zwykłe właśnie papierówki. Widzę, że tutaj nie. Myślałam, że jest spleśniałe, ale nie są spleśniałe. Są mało w ogóle robaczywe. Naprawdę mało robaczywe. I właśnie takie zielone są najlepsze na jabłecznik jakby, albo na szarlotkę. Tu mam już część rzeczy powyciąganą, wiecie, z tej witryny, która będzie za chwilę zabierana przez osobę, która ją kupiła. I tak się przygotowuję ogólnie do tej przeprowadzki witryny
z jednego domu do drugiego i przyjścia nowej witryny. Wiecie, to będzie tyle pracy, ale tyle pracy, że ja już nawet nie chcę o tym myśleć. Będzie tragedia. Będzie tragedia, powyciągałam sobie różne rzeczy i gdzieś tam zawsze je upycham. To na stole trochę, to tutaj trochę. A wiecie, co to jest? W tym mieliśmy obrączki do ślubu. No oczywiście to teraz wygląda takie uschnięte, ale to było od samego początku uschnięte. Te kwiatuszki w środku, to były takie dwie różyczki. Te różyczki były takie bardziej różowe niż w tej chwili. No ale jakby no to już ma trochę czasu, nie? W środku właśnie obrączki były, to jest zrobione tak, to kiedy wtedy na Allegro kupiłam, o tu nawet jest made in with hearts. Chyba jakoś tak to można rozumieć. W każdym razie, no mamy taką pamiąteczkę. To kiedyś wisiało na ścianie, w tej chwili nie wisi, ale pewnie sobie za jakiś czas znowu powiesimy, bo ja tak lubię od czasu do czasu zmieniać różne jakby aranżacje. W związku z tym czasem wisi to, czasem wisi coś innego, a potem znowu coś trafia z powrotem. Także tak, herbata zrobiona. O właśnie ta z cytrynką, a na wieczór sobie przygotowałam będzie kisiel. Będzie kisiel o taki winiany, bardzo lubię. To jest mój ostatni, który mam, ale Wojtek ma zrobić zakupy, jak wróci z Polski i przywiezie mi trochę więcej kiślu. Tutaj też niby idzie kupić, jak najbardziej. Natomiast a skoro będzie w Polsce, no to po prostu przywiezie i będziemy mieli mały zapas. Taki jest plan. Powiem szczerze, że już nam się trochę z Wojtkiem tęskni, bo wcześniej to tak rzadko kiedy bywaliśmy tak długo osobno, bo no wszędzie na wczasy razem, do Polski razem jeździliśmy, zanim jeszcze kupiliśmy dom, to jeździliśmy raczej tylko na święta, bądź na, nie wiem, na drugie święta, a teraz dość często bywamy w Polsce. Wojtek teraz też pojechał sam i tak wiecie, odczuwa się to. On też sam mówi, że nieprzyzwyczajony i wieczorem mu jest ciężko sobie jakieś miejsce znaleźć, no bo trudno, żeby do 10 czy do 11 pracować. Po prostu potem się już, on siedzi w kamperze, ja siedzę w sypialni i sobie gadamy, nie? I sobie gadamy przez kamerkę, ale to nie jest oczywiście to samo, więc no trzeba jakoś to wytrzymać. Jest to dla nas nowość, powiem szczerze, jest to dla nas nowość, ale myślę, że przetrzymamy. Tak będzie, na pewno. No dobra, mała aktualizacja. Przestało padać. To szybko podłączyłem pod tą rurę. Pompę też. I leci woda. O. Nie tak. Leci woda. Zdaje się, no wygląda na czystą wodę, ale zimna jak piernicze. Normalnie zimna jak wydaje się czysta, ale to i tak nie do celów spożywczych i tak. I mało leci. Zobaczymy, jak długo będzie leciało, czy pompa będzie łapać powietrze, czy nie. Zobaczymy, niech na razie sobie leci. To jest i tak woda poskórna, to niech sobie leci i wsiąka. Grunt wraca na swoje miejsce. Niech chwilę pochodzi. Zobaczymy, co dalej będzie. Woda sobie z pół godziny poleciała. Nalałem sobie do czystej, świeżej butelki i ona od razu się tak oszroniła z zewnątrz. Widać, że zmiana temperatury jest, ale zobaczcie pod światło. Nie jest ani brudna, ani nic, tylko jest pieruńsko zimna. Przygotowałem dla Was eksperyment. A mianowicie weźmiemy do czystej szklanki.
tak wygląda. Tak. Nie wiem, spróbować ją? Czy nie? Jak myślicie? Nie, trochę mam stracha, żeby łyka zrobić, bo jak mnie dopadnie zemsta faraona, to się tu nagle nie wygrzebie, a nie mam ani stopera, no nic. Także nie, popatrzę sobie na nią. Pieruńsko zimna. Naprawdę. Coś tu lata w niej. Jakieś drobinki czegoś. Nie wiem, czy to widać, czy to nie. Jakiś piasek. Aha. No jakieś drobinki piasku lecą. Nie ma zapachu, nie śmierdzi. No dobra, ale jej i tak pił nie będę. Ale zobaczcie, jak momentalnie taka mgiełka się robi na zewnątrz tej szklanki. Woda jest, nie mam termometra takiego, żeby zmierzyć, ile ona ma, ale nie wiem, no z 5-6 stopni ma. Zimna jak... Dobra. Leć sobie jeszcze. Maja, co ty tam? Co ty tam znalazłaś? Tam jest jakieś chyba zwierzątko, co? Co tam jest? Chyba muszę wstać i zobaczyć. Tylko ogon o taki wystający. Majka pancia wyciągnie tą oponę. No nie wiem, co ona tam wyczaiła. Ale ona na pewno wie, że coś tam jest. Majuś. Co to za zwierzątko? Może krecik? Jakiś mały krecik, tylko ogon wystaje. Kiedy rower przestawiłam, a ona dalej. Patrzcie, jak się czołga. No masakra. No teraz zobacz, co tam jest. Dalej sznupie. Dalej szuka czegoś. Jakieś zwierzątko tam się schowało. Ogon. Tym ogonie mały ty. Mała aktualizacja, moi drodzy, po tych wielkich upałach u nas już nastąpiło ochłodzenie. Jest to ochłodzenie, myślę, że z tydzień, coś koło tego, może trochę mniej. Chcę Wam pokazać moje straty, że tak powiem, bo jest ich trochę. Już nie jest tak ładnie, jak było na ogródku, chociaż w ekranie wygląda dalej bardzo zielono. Mieczyki mi trochę przekwitają już, wręcz niektóre się pokładają, ale już ich nawet nie wieszam, bo już się po prostu zrobiły takie jakieś krzywe się zrobiły. Powinnam była chyba je podwiązać, ale chyba nie zauważyłam przy tych dwóch, że one się tak skrzywiły, gdzieś mi się umkły, ale one są już takie, wiecie, takie chaszcze się porobiły, już się pokładają te liście bardzo. Co do pomidorów, to chyba pomidorów nie będę miała w ogóle, bo przez upały niestety te wszystkie kwiatki, które były, to mi po prostu się skurczyły i ich teraz w ogóle nie ma. Natomiast ogórki rosną, już nawet mają małe ogóreczki.
Poszły tutaj też trochę na te pomidory, ale niech se rosną na tych pomidorach, bo już teraz te pomidory to i tak nich nic nie będzie, więc się na nich opierają to między innymi. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. Już trochę się ściemnia, ale chyba jeszcze będzie do końca widać. Hortensję podlewam, pomimo to, że padła mi. Tu widać hortensję. Tam jest dynia, ta taka biała baby boo. Ona sobie super radzi, może dlatego, że jest w cieniu. Tu mamy jeżynę i ona mi tu fajnie chyba będzie owocować, zobaczcie. Tutaj reszta jest ok, no funkie mi trochę pogryzło, ale w sumie nic się nie stało, ale najbardziej to dostały właśnie hortensje. Hortensje najbardziej dostały, ale ogólnie są tylko zniszczone kwiaty, a roślina w przyszłym roku odbije i będzie ok, i będzie, poradzi sobie. Kana fajnie wybiła do góry. Upały jej oczywiście nie zrobiły, ale kana to, jak wiecie, taki ciepłolubny kwiat. W związku z tym wcale się nie dziwię, trochę wygląda jak banan w ogóle. Zobaczcie, jak ona jest wielka, ogromna, prawie do wysokości mojej. No a tu mamy też ogórki wszędzie. Tu mamy wszędzie ogórki na całej długości. Zobaczmy, czy znajdziemy jakiś. Ja tak za bardzo dotykać ich nie mogę, bo mam uczulenie na liście i zaraz mnie bardzo swędzą. Ale są tu takie małe ogóreczki. O, zobaczcie, tu jest nawet taki duży. Widzicie, o tu jest jeden. No, jakby tak poszukał, to właśnie mniej więcej tej wielkości. Około 8 cm są takie te ogórki. I trochę ich będzie. Tu są trochę mniejsze. O takie. Także na pewno trochę ich będzie. O, tu jest jeszcze większy. Zobaczcie, jaki duży tu jest. O, jeden i drugi. Widzicie? Także fajnie. Także fajnie. Coś tam na pewno będzie na poskubanie. Tutaj jeszcze może pokażę Wam na zewnątrz, ale muszę otworzyć bramkę, bo tam te rośliny na zewnątrz mi bardzo strasznie, że tak powiem, zniszczyło. Zobaczcie, jak jest sucho. Jest po prostu totalnie sucho. Wiem, że w Polsce i burze były teraz i bardzo popadało. U mojej mamy też. Niestety u nas jest teraz chwilowo susza straszna, a to jest to jest ten rdeścik taki ozdobny i on wygląda paskudnie, w ogóle wygląda jak chwast w tej chwili. Ale to jest roślina wieloletnia, więc ja mu pozwolę tak tu przebidować w tym roku. W przyszłym roku będzie ładniejszy. Niestety, no, pogoda robi swoje. Laurowiśnia super się ma, ale tak jak widzicie, jest totalnie sucho. Totalnie sucho, bez deszczu, wszystko wyschnięte. No, tak to wygląda. Chodź, Majeczko, chodź. Chodź tu, Pańci, powiedz widzom papa. Powiedz widzom papa. Tak, moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. Ja teraz wezmę i ten vlog poskładam pięknie. Maja się z Wami żegna, to ona też za Pańciem tęskni. Do usłyszenia, moi drodzy, pa pa!